Cześć Joanno, witaj. Hej, Dziękuję za hej. przyjęcie zaproszenia. Chciałabyś się przedstawić naszym gościom, naszym Oczywiście, słuchaczom? dobry wieczór Megi. Słuchaj, to ja dziękuję za to, że mnie zaprosiłaś do tego projektu, niesamowitego projektu. Uczestniczę w takim czymś właściwie po raz pierwszy, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, jestem stremowana. Kim ja jestem? Dlaczego ty mnie zaprosiłaś? Kim ja jestem? Jestem wykładowcą, jestem terapeutą zajęciowym osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób dorosłych. Ale tak naprawdę moją jakby pasją, moim konikiem to jest zajmowanie się samobójstwami. No, mamy dzisiaj dzień, jaki mamy, prawda, 31 października, Halloween, i temat śmierci, myślę, że trochę odczarujemy ten temat, bo mam wrażenie, że robi się z tego po prostu potworne tabu. A więc zajmuję się tymi samobójstwami, więc moje wszelkie prace naukowe dotyczą właśnie samobójstw dzieci, dorosłych, samobójstw młodzieży, depresji, co zrobić, żeby przede wszystkim zapobiegać tym samobójstwom. Jestem obecnie studentką suicydologii, studiów podyplomowych w Warszawie i za chwileczkę już właściwie kończymy ze sobą przygodę, ale te prawie 10 miesięcy to niesamowite spotkania z ludźmi, z fantastycznymi ludźmi, także jeżeli kogoś interesuje, to zachęcam. I przede wszystkim ogromna wiedza, która została jakby przekazana nam, przyszłym właśnie suicydologom. To chyba tyle, nie wiem, no jestem miłośniczką kotów, pasjonatką gór, wędrówek górskich, sztuk walki, no to już wiesz, o tym rozmawiałyśmy, niesamowicie energetyczna jestem jeszcze, oby jak najdłużej. Nie wiem, co jeszcze byś chciała wiedzieć? E, Co ja bym chciała wiedzieć? Chciałabym się dowiedzieć na przykład, czy w ogóle jest taka różnica, jakaś różnica pomiędzy śmiercią biologiczną a psychologiczną? Czy możemy rozróżnić to jakoś? Oczywiście, że tak, bo tak naprawdę czasami umieramy na 1000 sposobów każdego dnia. Biologicznie, no to wiadomo, że fizykalnie nasze ciało umiera, tak, sprawdzamy tętno, tętna, brak, jest ciągła linia, umiera nasz mózg, serce przestaje bić i fizycznie po prostu nas nie ma. Oczywiście są różne tutaj dywagacje o śmierci klinicznej i tak dalej, ale nie, my nie będziemy się w ten temat zagłębiać, bo to jest temat troszeczkę zbyt transcendentny, więc żeby go dotykać. A psychologicznie, tak jak powiedziałam, umieramy niekiedy każdego dnia. Czym jest śmierć psychologiczna? Jest w moim odczuciu, tak jak ja to rozumiem, i tak czasami jak mówią pacjenci, to, że umierają z różnych powodów. Umierają z niemożności dostosowania się do życia. Czyli po prostu doświadczają kryzysów emocjonalnych. Każdy kryzys emocjonalny jest swego rodzaju umieraniem. Ale tak naprawdę ta śmierć psychologiczna, tak jak powiem, w moim odczuciu jest tak jakby próbą wołania o pomoc. No z medycznego punktu widzenia letalis, oczywiście no to mówimy, tak, że jest ciągłą linią, a umieramy też z wielu powodów naturalnych właśnie, chorobowych, czyli doświadczamy chorób, teraz nowotwory i inne, nienaturalnych, tak jak wypadki, ulegamy wypadkom. Jedną z takich przyczyn nienaturalnych jest właśnie też samobójstwo. Samobójstwo w literaturze oznacza chociażby koniec cierpień. Żegnam się z tym życiem, ponieważ nie jestem w stanie przejść dalej, nie jestem w stanie pokonać swojego cierpienia. Śmierć jest też tajemnicą. I tak naprawdę mówiąc o śmierci, nie możemy mówić, że jest to coś pięknego i romantycznego, tak jak było to w romantyzmie, tak? Umieraliśmy za ukochanych, ukochane przede wszystkim, za ideały. Nie, umieramy z powodów wewnętrznych, niemożności, pustki, braku sensu. O tym też oczywiście pisał Viktor Frankl, ale myślę, że w toku naszej rozmowy do niego również dojdziemy. Czyli
Dobrze. A powiedz mi na przykład, dlaczego tak wielu z nas nie dopuszcza do siebie tej myśli o tej śmierci, tej psychologicznej, bo wielu z nas ma takie nastawienie, że to jest powszechne i możliwe, ale właściwie to nas to teraz nie dotyczy, nie musimy, takie odpychanie to na potem. No, dlaczego tak jest? Bo zazwyczaj rzeczy, które są dla nas tajemnicą, które są dla nas niewygodne, trudne, niezrozumiałe, z jednej strony nas przyciągają, prawda, ale z drugiej strony odpychamy, bo nie wiemy, co się może za tym wiązać, nie wiemy, z czym to możemy, jak to możemy ugryźć, nie wiemy, co tam dalej jest. Temat śmierci ogólnie, Magii, jest bardzo powszechny i to w literaturze, przecież Dostojewski o tym pisał, prawda, i wielu innych, Goethe, przecież Cierpienia młodego Wertera, prawda, efekt Wertera, więc temat śmierci jak najbardziej jest popularny, ale tak jak powiedziałam, niektórzy ujmują to w kontekście takiej pięknej, romantycznej, takiego odejścia, ale w śmierci nie ma nic romantycznego. Śmierć jest niekiedy bólem, tak jak rodzimy się w bólach, tak, z bólem, przecież dzieci krzyczą nie z powodu hurra, jestem już, ale dlatego, że musiały przejść przez trudną drogę. No ten odcinek, tak, kiedy wychodzą z łona matki, dla nich jest to potworny ból, stąd też ten krzyk. A fizykalnie to tak naprawdę umieramy w ciszy. Żeby tak zobaczyć i spotkać ludzi, to niewielu ludzi krzyczy z powodu śmierci. Ludzie umierają w ciszy, odchodzą w cierpieniu, w takim własnym, swoim jakby królestwie takiej ciszy, tak? Takiego jakby wyizolowania od świata, że niewiele do nich dociera. O tym doskonale też pisała właśnie Elizabeth Kubler-Ross w swoich książkach. Ja gdzieś mam jej książki. O, chociażby jedną z nich, jest to taka jej sztandarowa książka Rozmowy o śmierci i umieraniu, ale nie tylko, w kilkunastu o śmierci, potem jeszcze Lekcje życia nam tutaj pokazuje, o kolejna jej książka, jakby współautorstwa z Davidem Kesslerem, opisuje, czego żałują ludzie, kiedy odchodzą. I tutaj opiera się ona na osobach starszych, osobach chorych terminalnie, ona ich obserwuje, ona z nimi rozmawia. I w śmierci jest tak, że żeby zrozumieć śmierć, to przede wszystkim rodzina musi zrozumieć. I dla rodziny są tak jakby kilka takich ważnych przekazów. Zrozumienie śmierci polega na takim połączeniu 5 etapów. Po pierwsze, pierwszy z nich to mamy zaprzeczenie. Więc kiedy dowiadujemy się, że na przykład czy sami jesteśmy chorzy terminalnie, czy któryś z członków rodziny jest chory, tak? Ktoś bliski, to wtedy zaprzeczamy, ależ nie, to jest niemożliwe, absolutnie. Przecież ja się całe życie prowadziłam na przykład zdrowy tryb życia. Nie paliłam, zdrowo jadłam, uprawiałam sporty, więc dlaczego mam umrzeć, tak? Dlaczego zachorowałam? Czyli zaprzeczamy, całkowicie nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego procesu, czy chociażby umiera dziecko. Dlaczego? Dlaczego to dziecko umiera? Dlaczego ono ma odejść, prawda? Dla rodzica jest to najbardziej bolesny akt. Później przechodzimy w taką jakby sferę gniewu. Jesteśmy źli na Boga, tak? Na wszystko to, co jest związane, na istotę, no nie wiem, w którąkolwiek wierzymy, Mahometa, kogokolwiek, tak? Na transcendencję. Jesteśmy źli strasznie, mamy gniew, odczuwamy gniew, niepokój, złość. A ateiści? Ateiści, właśnie, dobre pytanie, ateiści, czy ateiści odczuwają cokolwiek? Myślę, że wiesz co, każdy z nas może nie odczuwa gniewu do Boga, ale może odczuwać gniew za niesprawiedliwość, na przykład gniew do świata, gniew do ludzi może odczuwać, tak? Ale jak dokładnie jest, nie wiem, ja nie jestem ateistką, myślę, że gdzieś jako też naukowiec jestem gdzieś pomiędzy, czyli wierzę w siłę jakąś stworzenia, w coś, co po prostu nadało moc i sens temu życiu,
ale myślę, że jakbym miała się rozstać z życiem magii, to tak pewnie też bym miała te wszystkie 5 etapów, musiałabym przejść. Też bym czuła zaprzeczenie, że nie, absolutnie, przecież ja nie umrę, no przecież ja będę żyć wiecznie, tak? Mhm. Przesadzam, oczywiście, że nie będę żyć wiecznie, chociaż pewnie bym chciała, ale z drugiej strony czułabym gniew, ale zaraz, dlaczego mam umrzeć? Przecież to jest niesprawiedliwe, przecież ja mam jeszcze tyle do zrobienia, prawda? Mhm. Potem po gniewie mamy targowanie się, czyli co? No to tak jak na targu, ja dam coś tobie, ty dasz coś mnie, tak? Czyli chcę ugrać. I na przykład Negocjowanie. negocjowanie, tak, i na przykład jeżeli, no mówię, w tej wierze katolickiej, no to targuję się z Bogiem, no Panie Boże, tak, no proszę, no ratuj, ja zrobię dla Ciebie wszystko, ja pójdę na kolanach do Częstochowy, nie wiem, obiecuję chodzić na mszę co niedzielę, tak, będę przyjmowała komunię świętą, czyli targuję się, daję coś od siebie po to, żeby uratować, więc stąd też w kościołach są tak zwane te modlitwy za wiernych, za chorych. Czy świadomie, czy nieświadomie, jednak w tym procesie, tych etapach umierania uczestniczymy. Później dochodzi do głosu, no jeżeli moje starania nie przyniosły skutku, czyli na przykład moje modlitwy, moje chodzenie do kościoła, tak, przyjmowanie komunii nie odniosło jakiegoś pożądanego skutku, popadamy w depresję, czyli całkowicie rezygnujemy z tego życia, zamykamy się w sobie, izolujemy się od świata, izolujemy się od ludzi, tworzymy taki swój wewnętrzny kokon, po prostu jakby chronimy siebie. Kolejnym i ostatnim takim etapem, no to pozostaje nam właściwie nic innego, jak tylko pogodzić się z tą sytuacją. Ale pamiętaj, że każdy z tych etapów, on trwa. I dla każdego może na przykład depresja trwać tyle, a tyle, dla innego krócej. Inny będzie, nie wiem, tylko miesiąc, a ktoś inny, nie wiem, 2 lata będzie odczuwał ten stan depresyjny. Więc te 5 etapów to każda osoba, która doświadcza momentu śmierci, tak, czy obecności tej śmierci jest, przechodzi, ale każda w innym czasie. Ten czas jest dla niej indywidualny. Nie można powiedzieć, że wiesz, na przykład no, etap żałoby, umownie jest, że rok czasu, tak, umownie, ale dobrze wiemy, że ktoś po pół roku już doświadcza jakby ulgi, ale ktoś po 3 latach, ktoś po 5, a ktoś w ogóle tego nie doświadczy, tak? I cały czas w tej żałobie jest. Dlatego też ważne jest, aby pomagać takim osobom właśnie w procesie dochodzenia do pogodzenia się z sytuacją. Chciałam coś fajnego powiedzieć, bo właśnie a propos żałoby, na naszej stronie Życie warte jest rozmowy. Jest to taka platforma, na którą można, wpisując w wyszukiwarkę ZWJR, logujemy się i tam na przykład jest taka strefa wiedza, strefa aktualności, strefa pomocy i tam każdy, kto potrzebuje pomocy, wsparcia, tu nie chodzi tylko o samobójców, tak, czy osoby, które myślą o samobójstwie. Każdy może tam napisać do specjalisty, potrzebuje pomocy. Na pewno tą pomoc uzyska. Tam też są organizowane spotkania online'owe, telefonicznie, jak wygodnie, tak, personalnie, z osobami, które doświadczają właśnie stanu żałoby, chociażby po śmierci samobójczej, ponieważ czym innym jest śmierć sama w sobie, tak, procesem naturalnym, a czym innym jest, tak jak powiedziałam, tym nienaturalnym aktem, kiedy rodzic musi się pogodzić właśnie ze śmiercią dziecka, niezrozumiałą śmiercią dziecka, kiedy małżonek bądź małżonka musi pogodzić się, dlaczego ten mąż, ta żona odeszli w ten sposób, co chcieli mi przekazać, kiedy chociażby, nie wiem, dzieci dowiadują się o śmierci rodziców, starszych rodziców, więc tam na tej platformie można uzyskać naprawdę szereg odpowiedzi i nikt, zapewniam Cię Magii, że nikt nie odejdzie bez pomocy.
Więc ktokolwiek potrzebuje tej pomocy, zachęcam do odwiedzenia strony Życie warte jest rozmowy. Jest to platforma założona przez suicydologów, przez wspaniałe osoby, które tam wspierają wszystkich, którzy tego potrzebują. I trzeba o tym mówić, bo nie każdy po prostu ma świadomość, gdzie ja mogę się udać, gdzie ja mogę zapukać. A w dobie, kiedy mamy taką właśnie możliwość komunikacji na odległość, tak? Nie musimy się spotkać fizykalnie, ale jesteśmy i rozmawiamy. No i teraz ktoś przychodzi do mnie i mówi: słuchaj, ja potrzebuję rozmowy, tak? Ale na przykład jest gdzieś daleko, nie ma kontaktu ze specjalistą. Mówię: słuchaj, wejdź tu, dowiedz się, może tobie to pomoże, tak? Więc to jest niezwykle ważne, że mając taki dostęp, telefony, smartfony, komputery, tablety, całą gamę technologiczną, korzystajmy z niej nie tylko do rzeczy takich codziennych, jak telefon, oglądanie czegoś, jakichś tam stron, tak? Ale wykorzystajmy tę technologię właśnie do celów najbardziej nam potrzebnych i przydatnych. I ta pomoc jest za darmo, tak? Tak, jak najbardziej. Pomoc jest oczywiście za darmo, tak? Także tutaj naprawdę, tam są też podawane numery telefonów. Wiesz co, ci zaraz pokażę, bo mam najnowsze książki wydawnictwa i zobacz, na każdej z książce o samobójstwie, nie wiem, czy dobrze widać, jak niezbyt dobrze widać, to ja powiem, jest informacja, życie warte jest rozmowy. Co możesz zrobić? Są podane numery alarmowe. I to też również znajdziesz na stronie. Więc naprawdę zachęcam, jeżeli ktoś nawet powie, ale... Czy to są takie numery telefonów dostępne całodobowe, takie linie? Całodobowe, tak. Jest dla dzieci i młodzieży całodobowy, to jest 116 11. Jest dla telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka całodobowy 800 121 212 i telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych. Czynny on jest prawie codziennie od 14 do 22, to jest 116 123. Ale myślę, że nawet jeżeli ktoś napisze wiadomość, tak, jeżeli się nie uda dodzwonić, ktoś napisze wiadomość, to na pewno uzyska odpowiedź. Nikt nie odchodzi bez odpowiedzi, więc to jest niezwykle ważne, żeby, no właśnie, komunikować się ze sobą, mówić. Dlaczego dochodzi do samobójstwa? Jak myślisz? Bo nie ma komunikacji. Nie rozmawiamy ze sobą. Nie umiemy ze sobą rozmawiać o swoim bólu psychicznym, tak? O tym, co mnie w środku boli, o tym, czego doświadczam, z czym sobie nie radzę, o tym, że mam myśli samobójcze, ale pamiętajmy, że posiadanie myśli samobójczych nie jest jeszcze pretekstem do samobójstwa. Żeby jakby to tak powiedzieć, to około 3/4 ludzi ma myśli samobójcze bądź miało myśli samobójcze, ale jest to sygnał, że skoro coś takiego się pojawia w twojej głowie, to znaczy, że trzeba z czymś się zmierzyć, prawda? Że jesteś niezwykle wrażliwym człowiekiem, być może nie radzisz sobie z daną sytuacją, warto z kimś porozmawiać, warto do kogoś się udać, nawet jeżeli nie wiesz, czy ten psycholog jest tutaj w tej twojej miejscowości, czy masz dostęp do niego, ale jeżeli masz najlepszego przyjaciela, który naprawdę cię wysłucha, po prostu usiądzie i powie: słuchaj, opowiadaj, co w tobie siedzi, tak? To naprawdę powiedzenie, wyrzucenie tego na zewnątrz bez oceniania, bez możliwości, że ja nie będę oceniony, to już jest ulga, tak? I naprawdę posiadanie myśli samobójczych to nie jest jeszcze samobójstwo. To jest etap do przepracowania. Ringel pięknie o tym opowiadał właśnie, że kiedy tworzył ten syndrom presuicydalny, to tam właśnie opowiadał, że posiadanie właśnie myśli, fantazjowanie na temat właśnie samobójstwa, jak popełnić to samobójstwo, ale tylko w granicach naszej wyobraźni.
jeszcze Mhm. nie jest niczym złym. Chyba że zaczniemy planować właśnie, a to spiszemy sobie testament, tak? A to napiszemy jakiś list odręczny, a to na przykład zaczniemy szukać w sieci informacji, jak, Można tego prawda? dokonać. Dokładnie. To wtedy to już jest naprawdę poważny sygnał, że wchodzimy w taki etap też zawężenia, że nie widzimy możliwości rozwiązania naszego problemu. A to bardzo łatwo, tak? Bo ja już, tak jak koń ma te klapki na oczach, tak samo my widzimy tunelowo, tylko nasz wzrok jest, myślenie, wszystko skupione w tym jednym kierunku, tak? Nie Mhm. radzenia sobie. No więc mówię, komunikacja jest niezwykle potężną bronią, ale też i takim, wiesz co, lekarstwem w pomocy, w zrozumieniu drugiego człowieka, nieocenianie. Na przykład mówienie o depresji, mówienie takie właśnie jakby mity, a weź tam rusz tyłek, prawda, i zrób coś ze sobą. Ja mogę, to ty też możesz, tak? Nie wiem, zaleniwa jesteś, no weź przestań wymyślać, bo każdy ma handrę i tak dalej. No to nie pomaga. Absolutnie to nie jest żadnym motywatorem, to nie pomaga, więc nawet powoduje to, że no tak, ja ci o czymś mówię, a ty mnie w ogóle nie rozumiesz. To po co ja mam z tobą rozmawiać? Tak samo jak są, wiesz, są mity na temat samobójstw, że nie popełni samobójstwa ten, który dużo mówi, tak? No nieprawda. To są tylko mity, a właśnie te mity trzeba po prostu przełamywać. Każda rozmowa o samobójstwie jest jakby trochę niebezpieczeństwem, bo nigdy nie wiadomo, co w głowie tego człowieka właśnie siedzi, zanim nie porozmawiamy, zanim specjalista do niego nie dotrze, zanim on nie oceni, co dalej trzeba zrobić. Czy ty potrzebujesz tylko opieki psychologicznej czy psychiatrycznej, bo nie bójmy się mówić, że psychiatra jest dla ludzi i nikt nie jest wariatem. Bo to też jest kolejny mit, tak? Nie mówi się, że ja pójdę do psychiatry, nie powiem nikomu, bo uznają mnie za wariata. No absolutnie, to też jest mit. Właśnie trzeba o tym mówić. Fajnie, że wiele takich kampanii powstało, które zaczynają właśnie jakby odmitologizować to właśnie to takie sformułowanie psychiatra wariat, że dużo też celebrytów mówi o tym, że boryka się z pewnymi problemami, że korzystało z usług lekarza. Przecież tak samo jak chodzimy do stomatologa, do ginekologa, do, nie wiem, internisty, jest to lekarz, który bada nasze zęby, nasze ciało, prawda? Ale no właśnie, nie mówimy o lekarzu, który bada nasze mózgi, nasze myśli, Naszą nasze duszę. zachowania, no właśnie, naszą duszę, tak? Bo psycholog jest od tego, żeby, no właśnie, porozmawiać też, tak? Psychoterapeuta, żeby prowadzić terapię w jakimś tam nurcie, a psychiatra, żeby właśnie zajrzeć też w głąb naszej tutaj struktury umysłowej, co tam tkwi. Czasami jest tak, że niektóre choroby wywołują taki stan właśnie depresyjny, więc warto zdiagnozować, czy to właśnie jest taka handra jesienno-wiosenna, czy za tym takim niepokojem stoi coś więcej. I niekiedy właśnie taka wizyta u psychiatry ratuje niektórym życie. Więc też nie bójmy się rozmawiać i mówić o tym, tak? Że to nie jest ktoś, kto jest, nie wiem, straszny albo po prostu, że myślimy o nim w kategoriach, no przepraszam, ja wariat, bo nie, bo wtedy właśnie stajemy na takiej granicy albo ten lekarz, albo moje życie. No i co wybierzesz, prawda? Wybór należy tylko do ciebie, zawsze. Tak samo jak w pracy suicydologicznej z osobami, które dokonują prób samobójczych. Tak naprawdę suicydolodzy są od tego, żeby nakreślić ścieżkę, tą drugą ścieżkę, bo w zawężeniu suicydalnym jest jedna ścieżka, ta bardzo wąska, ale suicydolog robi coś takiego, otwiera, ale zobacz, pokazuje ci szereg innych możliwości. E, Wachlarz. dokładnie, ale czy ty z tego skorzystasz? To nie to, że ja ci nakazuję, że masz iść tą drogą, moją drogą, tak? Nie. Pamiętajmy, że to jest zawsze twój wybór.
I oczywiście wspaniałym jest, jeżeli my korzystamy z tego całego zasobu i wsparcia tej osoby. Tragedią jest, kiedy po prostu nie chcemy z tego skorzystać, kiedy mimo wszystko ten ból psychiczny jest tak potężny, że no nie udaje się uratować człowieka, ale próbujemy ze wszystkich sił. Próbujemy ze wszystkich sił. Także na tym polega właśnie praca suicydologa, ale myślę, że też na prewencji zachowań samobójczych. Czyli co? Mówieniu o tym, że nie jest czymś złym właśnie posiadać myśli, że trzeba z młodzieżą rozmawiać o sytuacjach trudnych, że trzeba niwelować pewne zachowania. Przecież zobacz, mamy teraz dostęp do internetu, zachowania hejterskie, tak? Obśmiewanie, obgadywanie, poniżanie. No to jest coś, co u młodzieży jest na porządku dziennym, prawda? Więc po to są te spotkania z psychologami, z suicydologami, żeby właśnie uzmysłowić, do czego może to doprowadzić. Że niektóre wrażliwe osoby nie podniosą się po jakimś wpisie. Dla niektórych to może być po prostu, nie wiem, coś, co po nich spłynie, tak? Nie dotknie ich. Ale pamiętajmy, że młody człowiek w okresie adolescencji, kiedy ta burza hormonalna u niego jest cały czas obecna, może zareagować bardzo różnie. I oczywiście się dzieje tak, że przecież media nam donoszą uprzejmie, że właśnie na torach, gdzieś tam na drzewach, gdzieś tam w domach młode osoby zakończyły swoje życie. Dlaczego? No to już jest wszystko pozamiatane, to już jest po prostu po ptakach, po kolacji. Warto pomyśleć zanim ty, człowieku młody, wrzucisz ten filmik do internetu, obśmiewając drugiego człowieka. Pomyśl, jakbyś ty się czuł na jego miejscu. Więc warto zrobić sobie taką technikę lustra, tak? Jak ty byś odebrał to, jak ty byś się czuł, co byś zrobił, będąc na jego miejscu, czy tobie byłoby miło. Więc no, uświadamianie. Zdaje się, jakby był taki brak refleksji u młodzieży. Dokładnie, tak. Brak Dokładnie. takiej autokorekty. Wiesz, młodzież jeszcze, mamy młodzież bardzo zdolną, bardzo mądrą, naprawdę, ale czasami dochodzą do głosu takie, wiesz, sytuacje, takie głupawkowe, jak ja bym to nazwała, tak? Takie dostosowanie się do otoczenia, do danej grupy, bo wiadomo, że każdy młody człowiek chce przynależeć do jakiejś grupy, prawda? Grupy rówieśniczej, że nie ten dorosły, ten rodzic jest dla niego jakby autorytetem. W tym momencie raczej nie, to grupa rówieśnicza jest tym czymś najbardziej pożądanym i on próbuje do niej się tam dostosować. No wiadomo, że są grupy różne, takie, które bardzo pozytywnie wpływają, ale też i takie, które bardzo negatywnie, tak, w zależności od tego, no, do jakiej grupy tam się trafi. Są grupy przecież przestępcze, już tak skrajnie mówiąc, tak, ale są też takie grupy, które się wspierają, pomagają i to jest właśnie bardzo fajne. Ale mówię, młody człowiek jest niezwykle plastyczny, on bardzo łatwo chłonie wszystko to, co inni mówią, tak, przeżywa, bierze do siebie i może też różnie zareagować. Więc dla suicydologa jest to doskonałe pole, żeby właśnie popracować nad tą młodzieżą, tak, zwrócić im uwagę. Słuchajcie, są takie sytuacje, które powodują pewne zachowania, które nie chcielibyśmy, aby one były. Rolą suicydologa jest również zachowania postwencyjne, czyli już po fakcie, tak? Co zrobić, żeby, no właśnie w tej szkole, kiedy doszło do tragedii, uspokoić tę sytuację, żeby nie było efektu Wertera, bo to też jest problem, prawda? Więc tu są też toczone takie właśnie rozmowy z pedagogami, z psychologami, z całą właściwie szkołą, z rodzicami również, no ale też przede wszystkim i z młodzieżą. Jak rozmawiać z ludźmi na tematy najbardziej bolesne i trudne? Zresztą mówię, no temat śmierci nie jest łatwym tematem, chociaż dużo się o tym mówi, filmów się nagrywa i piosenek, tak, ale
jak cię dotyka to bezpośrednio, kiedy masz to na wyciągnięcie ręki, to już przestaje być to taką piękną otoczką romantyczną. Ja mam też taki kontakt z osobami, które właśnie doświadczyły bezpośrednio, nie wiem, widziały osobę, która no właśnie dokonała tej próby samobójczej w bardzo taki agresywny sposób, bo właśnie rzucając się pod tory. To jest trauma. Mhm. Ci maszyniści, którzy widzą, oni mają po prostu straszne życie później, oni sobie nie radzą z tym, a Sami mogą przechodnie, do takiej próby. tak, dlatego też właśnie są też zachowania kierowane dla właśnie osób mundurowych, tak, no bo oni się w tą grupę też wpisują, czyli taki właśnie mundurówka PKP, policjanci, gdzie są też bardzo silne naciski i sobie nie radzą. Przepraszam, nie więźniowie, tylko strażnicy więzienni, tak? Oni Mhm. tak samo, czyli są specjalne programy pisane dla nich, specjalne są dla nauczycieli, specjalne są też również dla innych grup, żeby po prostu uczyć ludzi, jak rozmawiać po fakcie, tak? Post factum. Co zrobić, jak masz sobie poradzić, żeby nie doświadczać tej traumy. No bo z traumą nie żyje się dobrze. Trauma niczemu nie służy. Owszem, ona nas w jakiś sposób może nas ukształtować, no ale jeżeli wyjdziemy z tej traumy, wyciągniemy z tego wszystko, co najlepsze, takie, że nauczymy się po prostu, to jest okej, ale jeżeli sobie nie poradzimy, no to znowu mamy sytuację tą zniżkową, prawda? Kiedy po prostu dokonujemy, no właśnie, być może i próby samobójczej. Ja chciałam pokazać książkę, która właściwie wyszła, ale jeszcze chwilkę o samobójstwie w kategorii troszeczkę kulturowej. Dwie wspaniałe kobiety. Jedną z nich jest Halszka Witkowska, jest to pani doktor, która właśnie założyła tą platformę Życie warte jest rozmowy. I tu jest książka Nikt nie chce umierać. Autodestrukcja w perspektywie kulturowej, ale też i kolejną jej taką nowszą książką jest właśnie Życie mimo wszystko. Czyli tutaj też, jeżeli kogoś ta tematyka interesuje, że ktoś czuje, że ma potrzebę dowiedzenia się, to jak najbardziej polecam, bo ona pisze o różnych właśnie, o rozmowach o samobójstwie. Tam na tej platformie są również podcasty, które można sobie kliknąć i odsłuchać. Także ta platforma, jeszcze wracając do niej, nie pozostawia cię z niczym. Jeżeli w tym momencie nie uzyskałaś informacji bezpośrednio, to znajdziesz tam wszystkie informacje, które na ten czas ci pomogą. Są tam teksty, są tam właśnie różnego rodzaju mity o właśnie zachowaniach samobójczych, o samobójstwach, tak, żeby pokazać, że nie jesteś sam, że to nie jest nic niezwykłego, ale też i strasznego. No i kolejną książką, którą chciałabym ci pokazać, to już wyszedł tom drugi, nie wiem, czy dobrze widać, tom drugi, jest to książka z biblioteki suicydologicznej pod redakcją Brunona Hołysta, światowej sławy kryminologa i suicydologa, Zapobieganie samobójstwom. I ten tom nosi nazwę Zachowania suicydalne osób starszych. No ktoś powie, ale jak to osób starszych, tak? No mówi się o młodzieży, mówi się o osobach dorosłych, ale zaraz, no starszy człowiek? A no właśnie, wbrew pozorom, tak jak młody człowiek komunikuje się za pomocą właśnie próby samobójczej, czyli komunikuje się, ja sobie nie radzę z życiem, tak? Czyli ja już tam waliłem, ale nikt mi nie otwierał, nikt mi nie pomagał, no więc ja zrobię ten ostateczny krok i no właśnie, przekroczę tą granicę. Czyli
próby samobójcze młodzieży są takim wołaniem o pomoc, tak? Help me. No ja walę, a ty nic, więc help me. Ale czym innym są właśnie zachowania samobójcze osób dorosłych. Starszy człowiek nie będzie walił. On to po prostu zrobi. Dlaczego się o tym nie mówi? Bo on nie ma już nic do stracenia. Mówi się w tym wypadku o samobójstwach bilansowych, czyli podsumowujących swoje życie. Jeżeli ten bilans życia wyjdzie na minusie i okoliczności sprzyjające będą ku temu, to ten człowiek dokona tej próby samobójczej. Często też nie mówi się o tym, bo nie jest to aż w pełni udokumentowane. Dlaczego? Bo na przykład starszy człowiek, no to boryka się z różnymi chorobami, demencją, Alzheimerem i tak dalej, tak? Czyli jak jest demencja, no to wiadomo, że mamy też Może tendencję pomylić leki. do zapominania, wziął, nie wziął, no i Za dużo może. dokładnie. I to potem wychodzi, a no kurczę, wziął za dużą dawkę, tak? Pewnie zapomniał i tak dalej. Albo coś mu się pomyliło. Stało się. Nie ma listu, nie ma nic, znaczy zdarzają się listy, ale u osób starszych praktycznie bardzo rzadko. No więc co? Wypadek, tak? Po prostu. I jak udowodnić, że była to próba samobójcza, czy właściwie samobójstwo, tak? Jak udowodnić? W tym tomie drugim chciałabym pokazać w druku rozszerzonym, bo wyszły 2 tomy, znaczy 2 jakby wydania. Wydanie jakby pierwsze i wydanie drugie, którym jest drukiem rozszerzonym, i w tym druku rozszerzonym jest rozdział 12, napisany przeze mnie i przez jeszcze innego współautora, samobójstwa w wieku senioralnym. I tutaj w tym naszym rozdziale oczywiście mówimy o fazach starości w cyklu życia, tak, że mówi się, że no właśnie, a kiedy jest ta starość? No, Otóż to było moje pytanie. widzisz, no kiedy jest ta starość? Jak myślisz, kiedy jest ta starość? Jak byś to ujęła? W którym momencie byś ujęła starość? Czy to jest liczba, czy to jest wiek? Ile ktoś ma lat? Od jakiegoś wieku to się... Znaczy starość możemy mówić w kategoriach fizykalnych, biologicznych i mentalnych, tak? No ale na przykład ujmijmy to w liczbach. No, kiedy człowiek jest stary? Senior? No powiedziałabym 60 plus. No to tak tutaj za hołystem mówiąc, wiek starczy jest między 75 a 90. Mówi się o wieku podeszłym, między 60 a 75. No podeszły, no to jeszcze nie jest stary, tak? To jest taki przedsionek. Wiek starczy, czyli między 75 a 90 wiek. Sędziwy, no to już jest powyżej 90, tak. Ale no mówię, to są fizykalne, biologiczne, tak? Widzimy ten proces starzenia się. No mentalnie ktoś powie, no ja, co z tego, że mam 70 parę lat, jak czuję się powiedzmy na 50, jak prawda? nastolatek. Albo jak o, dobra, bez przesady, bo tutaj każdy psychiatra miał coś do powiedzenia. Ale tak ujmując, dobra, jak 50-latek, bo na przykład świetnie wyglądam, dobrze się odżywiam, prowadzę aktywny tryb życia, prawda? Więc czuję się dobrze, mój umysł jest sprawny, logicznie myślę, wszystkie moje procesy poznawcze, no może troszkę są mniejsze, ale jeszcze kojarzę co i jak. Więc to też jest, wiesz, wiek to jest sprawa umowna, jak ja to mówię, zawsze powtarzam, wiek to jest wymysł szatański. Że metryka tak naprawdę nie istnieje, bo myślę, że najbardziej istotną kwestią to jest właśnie nasz umysł, że tutaj to, że ciało nam się starzeje, no niestety to jest proces biologii, od urodzenia się starzejemy, więc to jak będziemy wyglądać, no tak wyglądamy jak wyglądamy, próbujemy się na siłę jakby pomóc sobie, tak, ten proces starczy zahamować trochę, no z lepszym, gorszym skutkiem, różnie to bywa,
ale no nie ukrywajmy, że wszyscy będziemy starzy. Ale właśnie, czy wszyscy będziemy sprawni umysłowo? No, to jest pytanie, to jest niezwykle ważne pytanie, co zrobić, żeby właśnie tą sprawność umysłową. No więc A jak to są... na przykład, przepraszam, że tobie przerwę, Mhm. jak to na przykład wygląda z demencją? Czy to jest, to mówią, że to jest właśnie choroba starcza? Czy to, No tam dochodzi do zmian miażdżycowych, tak? Czyli nasze żyły się zapychają, tętnice nasze się zapychają, więc dochodzi do zmian miażdżycowych. To, to, to też nie każdego dotyka, prawda? Bo ja myślę, że bardzo ważne jest prowadzenie higienicznego trybu życia, czyli wysypianie się, to jest podstawa. Sen jest najlepszym lekarstwem, jaki po prostu nam dano od natury. Minimum 7-8 godzin to jest po prostu podstawa zdrowego trybu życia. Zdrowe odżywianie się, czyli suplementowanie się pożywieniem takim, które dostarcza nam wszystkiego tego, co potrzeba, tak? Ruch. Nie mówię, żeby właśnie tak jak ja ćwiczyć aktywnie na workach, czy tam uprawiać spinaczkę górską, czy jeździć rowerem, bo to też w zależności od możliwości. Ale przecież, no, umówmy się, no spacer no jest najlepszą formą relaksacji i aktywności. Przecież tak naprawdę od spaceru powinien każdy z nas zaczynać. Minimum pół godziny dziennie. Więc jeżeli wdrożymy te elementy, ale do tego jeszcze, jeżeli dołożymy rozwój naszych pasji, zainteresowań, czyli będziemy jakby uczyć się na nowo, to może być właśnie obsługa komputera, zapisanie się na jakieś kółka plastyczne, zainteresowań, nie wiem, w klubach seniora, w klubach międzyosiedlowych, czy też Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I tam uczestniczenie w wykładach, już nie pomijając tą atrakcyjniejszą formę, tak, czyli spotkań, ale właśnie wykłady, konferencje, czyli nastawimy się na ten rozwój też umysłowy, ale też i duchowy, to też w jakiś sposób zahamujemy ten proces starczy. Ważne jest, abyśmy właśnie mieli tę pasję. No ktoś powie, no ale ja nie mam żadnej pasji, przez całe życie nie miałem, no to jak mam teraz tą pasję odnaleźć? No więc właśnie, aby nie popaść w tą takie jakby pustkę życia, brak sensu życia, o którym pisał Viktor Frankl, trzeba znaleźć sobie. Ano zacznij kwiatki uprawiać na parapecie, jak nie masz działki, prawda? Ano naucz się majsterkować, nie wiem, proste rzeczy. Ano może, nie wiem, właśnie kurs komputerowy, zacznij czytać, no ale pewnie oczy będą mnie boleć. Można też sobie z tym poradzić, bo nosimy okulary, zresztą ja jestem też okularnica i też czasami widzę lepiej, raz gorzej, ale trzeba sobie po prostu znaleźć coś dla siebie. I to jest właśnie w tym naszym artykule, czyli zaczynamy od fazy starości, ale właśnie też mówimy o tej samotności, o osamotnieniu ludzi starszych właśnie z perspektywy tej gerontologicznej, bo czym innym jest samotność, a czym innym jest osamotnienie. Samotność może być twórcza, prawda? Możemy coś tworzyć pięknego w samotności, pisać wiersze, poezję, nie wiem, tworzyć coś, rzeźbić, a być osamotnionym to jest tak jakby być pozbawionym drugiej osoby, przyjaciela. mimo że ten przyjaciel może być obok, prawda? Dokładnie, Bo tak. może być to nasze takie to subiektywne uczucie. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. To my sami jakby doświadczamy tego osamotnienia, bo sami na niego się skazujemy. Więc jeżeli ten sąsiad czy tam sąsiadka puka do nas któryś raz, nie wiem, chodź Stasiu na kawę, albo zróbmy coś Stasiu razem, a Halinka nie, dziękuję, a nie, i ja tak za każdym razem będę na nie, to ta Halinka przestanie w końcu pukać do mnie, bo on nigdy nie chce tam się ze mną spotkać, bo on nie ma ochoty, bo on taki jest sobek. No i w pewnym momencie te wszystkie pukające do nas osoby przestaną pukać. No i poczujemy totalną pustkę, bez pasji. Przecież człowiek w pewnym wieku nie jest skazany na to, żeby
siedzieć samotnie i patrzeć przez okno firanki, tak, na to toczące się życie. I ja Ci chcę coś pięknego przeczytać, właśnie cytat z tego podrozdziału. Jest to niekomiczna komedia Nierzymskiego. To jest króciutkie. Sam jeden. Czy wiesz Ty, co ten wyraz znaczy? Ile on bólu kryje, zwątpienia, rozpaczy? Kiedy nikt nas nie żegna i nikt nas nie wita. Nikt się za nas nie modli, nie tęskni, nie pyta. I żadne dla nas serce nie drży i nie kryje, gdy nie ma istoty, co kocha i żyje w nas i dla nas. I nic więcej, nic ująć, prawda? Samo sedno po prostu samotności, osamotnienia. Idąc dalej, no więc właśnie mówimy tutaj o bilansie życia jako sposobie rozwiązywania kryzysów. No więc ten bilans może, tak jak powiedziałam, może być pozytywny albo może być i negatywny. No i co wtedy, kiedy właśnie jest ten negatywny? Czyli dochodzi do tego, nie udało mi się to, nie zrobiłem tego, właściwie to całość mojej egzystencji nie wypada całkiem blado w porównaniu chociażby, nie wiem, z moim kolegą czy kimś innym, albo w moim odczuciu, prawda? A właściwie ja już nic więcej nie osiągnę, no więc trzeba będzie z godnością odejść z tego życia. No i tak jak powiedziałam, dokonujemy po prostu tej próby samobójczej. Kolejnym jakby podrozdziałem to jest właśnie samobójstwo egzystencjalne, logoterapia, czyli tutaj już wchodzimy w nurt Wiktora Frankla, który właściwie pięknie mówi o poczuciu sensu życia. Wiktor Frankl, nie wyciągnęłam wszystkich, ale tylko 2, bo mam wszystkie jego książki. No, jego sztandarowa książka Człowiek w poszukiwaniu sensu życia, jego kolejna Wola sensu i wiele, wiele innych, więc naprawdę zachęcam. Słuchajcie, jest to właściwie, ja tak tworzę te książki, pokazuję, ale dlaczego? No, a może kogoś po prostu to zainteresuje, a może komuś to uratuje życie. No już tak mówiąc naprawdę z tej wysokiej półki. Czasami nie docierają do nas słowa, które kierujemy, tak? Bo co tam ona może wiedzieć, bo ona się nie spotkała z takim problemem. I słusznie, może tak ktoś odebrać to nasze spotkanie, tak? O czym one w ogóle gadają? Ale jeżeli pomyśli sobie, pokazała książki, no to może warto. Jeżeli natknie się na taką jedną z tych książek i przeczyta, że no właśnie Frankl, psychiatra, człowiek, który doświadczył przebywania w obozach koncentracyjnych, między innymi w Auschwitz, który doświadczył utraty całej swojej rodziny, który nie cudem wyszedł, bo nie ma cudów, ale dzięki własnej sile, determinacji i poczuciu sensu życia on się uratował, bo miał cel. No więc jeżeli mamy cel w życiu, dla niego celem było wyjście z tego piekła, napisanie właśnie książki, stworzenie logoterapii, czyli terapii słowem. Więc jeżeli ktoś w kryzysie przeczyta o Wiktorze Franklu, to przecież przeżyć obóz koncentracyjny Auschwitz, to dobrze wiemy z literatury, prawda, z filmów, że to było coś traumatycznego, coś, co po prostu nam się do tej pory w głowach jeszcze nie mieści. Mhm. I taka osoba przeżyła, napisała książki, prowadziła wykłady. To znaczy, że jeżeli ona dała radę, to może mnie też zainspiruje. Więc po to są te książki właśnie, żeby inspirowały innych do działania, do zmiany myślenia. Wiesz, kiedy zakochałam się w Wiktorze Franklu, całkiem niedawno, no może tam 10 lat temu, czy jakoś tak, kiedy pewna kobieta powiedziała właśnie cytat: pomiędzy bodźcem a reakcją jest wolna przestrzeń. I to jest właśnie twoja myśl. I co ty z tą przestrzenią zrobisz, z tą swoją myślą, no właśnie, co ty z nią zrobisz?
To jest twoje działanie. I wtedy ona mnie tak zainspirowała, zaczęłam szukać, ale kto to, ale co to? I właśnie natknęłam się na niego, to jest jego cytat właśnie z książki. Ja po prostu wsiąkłam, poszukiwałam coraz więcej, chciałam coraz więcej wiedzieć, bo on mnie strasznie inspirował, właściwie to do tej pory mnie inspiruje. Pokazuje, że życie bez sensu jest tylko po prostu taką, wiesz, taką pustką, takim marnowaniem tego czasu, którym tutaj właściwie jesteśmy. Że człowiek musi mieć sens życia. No ale niektórzy na przykład, no ale co to jest ten sens życia? No więc dla niektórych to będzie, no nie wiem, właśnie napisanie może jakiejś książki, dla innych to będzie wychowanie dzieci. Praca Dla w innych ogrodzie. praca w ogrodzie, praca, tak, życie, czyli czerpanie z tego życia garściami. I tutaj nie doszukujmy się jakichś górnolotnych słów poczucia sensu, bo ten sens tak naprawdę jest na wyciągnięcie ręki, tylko czasami my go po prostu nie widzimy. Tym sensem życia może być właśnie twój uśmiech, twoja pomocna dłoń, twoje dzień dobry z rana, tak? Twoja, nie wiem, twoja dobra myśl, robótki ręczne, zrobienie komuś pysznego obiadu. Skupmy się na rzeczach takich najbardziej prostych, oczywistych, takich naturalnych i ludzkich. W książce Elizabeth Kubler-Ross Lekcje życia, ona tam w rozmowach z osobami starszymi, ona tam nie mówi o właśnie czymś wielkim. Ona mówi, słuchaj, o tym, właśnie te lekcje polegają na czym? Na uświadomieniu człowiekowi, że ten sens życia jest każdego dnia. On może być każdego dnia, że my sami tworzymy ten sens. I chciałam tylko pokazać w spisie, o ile do niego dotrę. O, właśnie, mam. Czym to może być? Autentycznością. Nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy. Po co mamy grać? Od tego są aktorzy, tak? A my mamy najważniejszą rolę do odegrania, ale taką oczywistą, życiową, autentycznym być. Kochajmy miłość. Przecież może być miłość do człowieka, ale może być miłość do zwierzęcia, tak? Pomagajmy, wspierajmy tych najbardziej potrzebujących zwierzęta, które są właśnie przez nas samych bardzo brutalnie niekiedy traktowane. Opiekujmy się, otoczmy opieką tych najbardziej potrzebujących. Związki, twórzmy związki, jakiekolwiek by one nie były, to je twórzmy, bo one nam dają jakąś wartość. Ktoś powie, no ale ja mam już tyle tych związków nieudanych. No ale przecież to cię nie definiuje, że z tobą coś jest nie tak. Każdy związek, nawet jeżeli jest nieudany, jest swego rodzaju doświadczeniem. Ty przez to wzrastasz, umacniasz się, budujesz siebie na nowo, po to, żeby dojrzeć do związku właśnie, który stanie się tym prawdziwym. Siła, poczucie siły w sobie. No ale skąd ta siła się bierze? No nie trzeba być strongmanem czy strongwoman, żeby mieć siłę w sobie. W tym kruchym, biednym, takim nawet i staruszku, czy nawet małym dziecku jest też potężna siła. Siła bierze się z poczucia pewności siebie. A tą pewność siebie kiedy się buduje? No już w dzieciństwie. To od nas rodziców, prawda? Na naszych barkach jako rodziców ciąży to jakby ta rola, żeby wychować dziecko w sile, w pewności siebie, w pewności właśnie do działania, żeby nie bało się tego życia. Oczywiście ze wszystkim musi być balans, no bo jeżeli przekroczymy jedną granicę albo drugą, no to dobrze nie będzie. Zawsze uważam, że balans to jest coś, ta równowaga pomiędzy jednym a drugim, pomiędzy tą skrajnością. Więc wychowujmy nasze dzieci w tej pewności siebie, że nawet jeżeli upadniesz, to otrzepiesz swoje kolanka i pójdziesz dalej, tak? I na ten rowerek wsiądziesz i pojedziesz. Poczucie winy. No, nic nie zabija człowieka właśnie jak poczucie winy. Z poczucia winy również są samobójstwa, bo nie udźwignął, nie poradził sobie z tą sytuacją, tak? Ten proces sumieniowy go zabił. Strach, gniew,
to są też bardzo silne uczucia. Jeżeli się boimy życia, to tak naprawdę tego życia nie doświadczymy w pełni. Ale jeżeli będziemy gniewać się na to życie, bo nam nie wyszło jedno małżeństwo, drugie, bo nam studia nie wyszły, bo nam życie w ogóle nie wyszło, tak? No to tak naprawdę nie dostrzeżemy tych pięknych wartości, tylko będziemy w tym gniewie, w tym takim sfrustrowaniu tkwić. No i zamiast otaczać się tą miłością, dobrem, zrobimy z siebie takiego gargulca, wiecznie niezadowolonego człowieka, od którego będą inni po prostu uciekać. Ale też pamiętajmy, żeby się dobrze bawić, czyli spotykać z przyjaciółmi, ze znajomymi, bywać, chodzić. Nie zamykajmy się w czterech ścianach, nie zamykajmy się w świecie chociażby nawet i książek, bo to też jest bardzo niebezpieczne. Oprócz nauki jeszcze istnieje nauka życia poza murami. Cierpliwość, no to jest po prostu cnota. Cierpliwość. Czy mamy cierpliwość do siebie? Pytanie, czy mamy cierpliwość do innych ludzi? Warto się zastanowić, tak? Czy mamy cierpliwość, żeby czekać na cokolwiek? To też jest problem z tą cierpliwością, tak? I stajemy się w dobie tego konsumpcjonizmu, szybkiego pędu życia, strasznie niecierpliwi, bo ja chcę to na już, na wczoraj, tak? Zresztą zobacz, czasami pracodawcy tak mówią, na wczoraj miało być. No zaraz, na wczoraj, to wczoraj nie ma, jest tylko dzisiaj. Jutro też nie ma, jest tylko ta chwila, ten moment. Na ten moment ja to zrobię, ale nie na wczoraj, nie na jutro, na teraz. I to też warto pamiętać, bo czasami utwierdzamy się w sobie, w swoim życiu, żyjemy tą przeszłością, tak? Ojejku, jak to było, ja doświadczyłam tyle cierpienia, tyle bólu i tak żyję, tak mielę ten ból w sobie, nie dostrzegając teraźniejszości. Dokładnie. Albo myślę o przyszłości, tak? Jak ja to zrobię, jak to zbuduję, nie wiem. Ciągle jestem gdzieś pomiędzy, ale nie będzie przyszłości, jeżeli nie jesteś w teraźniejszości. Czyli zobacz, teraźniejszość jest tym balansem, tak? Pomiędzy jednym a drugim. Zawsze powtarzam, że jutra może nie być. Nie wiem, spadnie meteoryt albo cokolwiek, koniec, urwie się sygnał, skończy się życie. Ale jest ta chwila, ten moment. Właśnie rozmawiamy. Rozmawiamy o śmierci, umieraniu, łamiemy tabu, rozmawiamy na tematy trudne, ale myślę, że potrzebne dla każdego człowieka. Co jeszcze tutaj jest bardzo ważne w tych lekcjach, które są u schyłku naszego życia? Wybaczanie. Jak ciężko jest wybaczyć. Łatwiej jest wybaczyć innym, ale chyba najtrudniej wybaczyć jest sobie, prawda? Ten proces wybaczania, jeżeli nie wybaczę sobie, to tak naprawdę nie jestem w stanie wybaczyć innym osobom. Trzeba zawsze znaleźć ten sposób, co zrobić, żeby sobie wybaczyć. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko ludźmi, mamy prawo do popełniania błędów. I nie raz, i nie dwa, czasami wiele razy. Ale wybaczmy sobie. Uświadomijmy sobie, że tak naprawdę te błędy to są nic innego jak nasze wybory, lepsze, gorsze, no ale nasze. One nas czegoś uczą. One nas uczą właśnie, że jeżeli za pierwszym razem się nie udało, za drugim się nie udało, to może za tym trzecim, czwartym na pewno się uda, bo coś więcej zrozumiem, czegoś doświadczę. Czasami jest tak, i tak mówią też, że każde spotkanie z człowiekiem jest jakby błogosławieństwem albo lekcją. Są ludzie, których spotykamy, którzy są dla nas właśnie kimś wartościowym, takim, że czujemy się przy nich dobrze, ale czasami spotykamy na swojej drodze takich też ludzi, i to też jest normalne, przez których doświadczamy bardzo dużo bólu, bardzo dużo tęsknoty, straty, gniewu. I zawsze mówimy sobie, Boże, gdybym go nie spotkała albo go nie spotkał, tak? Nie, to miałeś właśnie spotkać tą osobę, bo ona miała cię czegoś nauczyć. Ale czy ty tą lekcję zrozumiesz teraz? Okej,
nie zrozumiesz jej, to widocznie potrzebujesz więcej czasu. Więc ten proces wybaczania sobie przede wszystkim jest najważniejszy. Nauczmy się wybaczać. Jesteśmy dobrzy dla innych, ale czy dobrzy dla siebie? Tak jak powiedziałam i powtarzam też wiele razy, dla siebie jesteśmy najstroższymi sędziami i najgorszymi katami, bo potrafimy wybaczyć innym, ale nie potrafimy wybaczyć sobie. To też jest bardzo ważne, kiedy w tym procesie dochodzenia do tego ostatniego etapu życia jesteśmy pogodzeni z tym życiem, ze wszystkim, czego doświadczyliśmy, nawet z tym, czego nie udało nam się doświadczyć. Być może to nie był nasz czas, być może mamy jeszcze inne rzeczy, życia przed sobą, tak? No tutaj też nie będę wchodziła w ten temat, bo to też to jest każda sprawa indywidualna, prawda? W co wierzymy dalej. Łatwiej, dla mnie osobiście jest łatwiej wierzyć, że mamy jakąś rolę do spełnienia w tym życiu i jeżeli nam się nie uda, to my wracamy ponownie, czy to w tym wcieleniu, czy w innym, nieważne, ale próbujemy przynajmniej dalej kontynuować tą naszą ścieżkę życiową, tą naszą tą sens życia, tą esencję naszego życia. No i co jeszcze jest ważne? Szczęście. No i tutaj o szczęściu pięknie pisał profesor Tatarkiewicz, że to jest bardzo osobista sprawa, bo ktoś powie, ja jestem wiecznie nieszczęśliwy, ale ma wszystko, prawda? Można powiedzieć, że ojejku, no ale jak to? Masz pieniądze, masz zdrowie. No tak, ale się wiecznie zamartwiam, żeby tego nie stracić. No więc czy on jest szczęśliwy? No nie. Czasami najszczęśliwszym człowiekiem jest ten, który nic nie ma, ale on też powie, czy ja jestem szczęśliwy, no bo nie mam tego, na głowę mi pada, nie mam domu, nie mam przyjaciół. Więc tak naprawdę pojęcie szczęścia to jest bardzo indywidualna sprawa, tak? Czy jesteś szczęśliwa? Doszłam do wniosku, że warto nie zadawać tego pytania. Warto nie analizować. Ale na ten czas jesteś szczęśliwa? Na ten moment powiedziałabym, że tak. No i dobrze, i tego się trzymaj, ja też. I tego też życzę wszystkim innym, prawda? Żeby czuli to szczęście w sobie, żeby nie zazdrościli innym, że ten ma to, ten ma tamto. Tylko pamiętaj, że tak naprawdę nie wiesz, czy on jest szczęśliwy. No bo tak jak powiedziałam, ma kupę pieniędzy, ale czy ma zdrowie? No ale ma pieniądze, no ale czy ma zdrowie właśnie, a może tego zdrowia nie mieć? Tak naprawdę przed tym ostatecznym naszym rozrachunku życiowym, to wszyscy stoimy nadzy. Nie liczą się tytuły, nie liczy się to, co posiadasz, wszystkie twoje bagaże zostają, tak? Tak jak przychodzisz nago, tak nago odchodzisz. I tu ktoś może powiedzieć, że no marność, wszystko marność. O, prawda Że Koheleta, prawda? po co w ogóle w takim razie stawać z łóżka, skoro i tak wszystko marność. A no właśnie po to, żeby doświadczać tych przyjemności życia, ale mieć tą świadomość, że prędzej czy później i tak musisz umrzeć. Skoro się narodziłeś, to niestety taki jest proces rodzenia i umierania się. Tak samo jak rośliny wzrastają i umierają, tak samo jak proces pogodowy. Mamy zimę, gdzie wszystko umiera, ale na wiosnę wszystko wzrasta, prawda? I tak samo my w tej całej przestrzeni wszechświata też w jakiś sposób rodzimy się i umieramy i na nowo może rodzimy się. Może w innej formie, nie wiem, to już zależy od nas samych, w co po prostu wierzymy, jaki mamy światopogląd, tak? Ktoś powie, że ja będę gwiazdą na niebie. To też jest dla niego istotne. Bo przecież skoro jesteśmy energią, prawda, to tak naprawdę energia nigdy nie ginie. Ona może być
przetransformowana w inną energię, ale gdzieś tam ciągle będziemy krążyć. No tak optymistycznie chciałam po prostu dodać, żeby nie było, że ta marność nad marnościami tylko marność nam pozostała, ale może właśnie coś więcej jeszcze oprócz tego, tak? Przecież dzięki temu, że no słuchaj, potrafimy tworzyć, to mamy przepiękną muzykę, literaturę, poezję, Petrarki chociażby. A jeśli to nie miłość, cóż ja czuję? A jeśli miłość, cóż to jest takiego? Czy chociażby mój ulubiony, fantastyczny, fenomenalny Freddie Mercury. No po prostu król królów muzyki. On stworzył niesamowite, niezapomniane dzieła. Prawda. Czy on umarł? Fizycznie tak, ale przecież on żyje. Pozostawił Włączysz coś po Queen, sobie. no dokładnie. Ja nie mówię, żeby każdy z nas był na miarę Merkurego, czy innych wielkich poetów, pisarzy i tak dalej, kompozytorów, prawda? Ale twórzmy, każdy niech tworzy coś swojego, swój własny wszechświat. I pozostawi Niech, pomnik po sobie. aha, tak. Wiesz co, chyba najlepszym takim tym pomnikiem to będzie, jak już odejdziemy z tego świata, to ktoś stanie nad naszym pomnikiem i powie, no, to był dobry człowiek. Zawsze mogłam do niego iść, zawsze mi pomógł, tak? Albo to była wspaniała kobieta, wspaniała matka, wspaniała babcia. Ta pamięć to jest właśnie ten najpiękniejszy pomnik, jaki możemy postawić drugiemu człowiekowi. Bo jeżeli zobaczymy, że na cmentarzach groby znikają, groby niszczeją, dewastowane są, że nie przychodzi nikt, nie zapalane są znicze, jest pustka, no to znaczy jakby człowieka po prostu nie było, prawda? No czy on był, no coś tam może znaczył, ale kto o nim pamięta, skoro nawet najbliżsi nie pamiętają? Więc jeżeli ta pamięć o człowieku będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo taka też jest nasza rola, prawda, pokoleniowa, mówmy o naszych prababciach, dowiadujmy się, jakimi były osobami nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie. Twórzmy naszą historię, tak? Albo odkopujmy naszą historię. No w Japonii jest tak, że każde dziecko, już nie wiem dokładnie do którego momentu, to zna historię swojej rodziny, do któregoś pokolenia wstecz, a my do prababci, no może jeszcze o jedno pokolenie dalej i koniec. Ale właśnie dowiadujmy się o sobie czegoś więcej, bo przecież jesteśmy sumą właśnie naszych genów, naszych rodzin, naszej prababci. Być może jesteśmy do niej podobni, być może mamy geny, nie wiem, Joanny Dark w sobie, tak? Geny waleczne, albo mamy inne, ale właśnie twórzmy, odkopujmy i opowiadajmy o tym, jaką to właśnie wspaniałą prababcią była na przykład jakaś tam pani, tak? Albo dziadek. Bo jeżeli to pokolenie, które umrze, nie będzie przekazywało dalej, czyli nie będą nasze dzieci, twoje dzieci, dzieci twoich dzieci, nie będą nic o tobie wiedziały, no to jest właśnie to, że po prostu umieramy na marno. I wtedy ten pomnik, jak to mówiąc, zacznie się sypać. Przestaniemy istnieć. A przecież to najbardziej chodzi o to, żebyśmy w tych głowach naszych dzieci, tak, pokoleń istnieli, że była taka właśnie Magii, która nagrywała fantastyczne podcasty, że była taka Joanna, która, no nie wiem, może coś jeszcze wielkiego osiągnie, a może i nie. Dla mnie to już jest coś wielkiego, mówienie o tym. To jest po prostu, nie twórzmy celów, które są nie do zrealizowania. Twórzmy małe cele, bo one są bardziej realne. Smart, dokładnie, bo one są bardziej do zrealizowania, ale krok po kroku idźmy dalej. Twórzmy po prostu swoją historię, opowiadajmy o swoich właśnie dziadkach, bo tak samo o nas będą opowiadać nasze dzieci, tak, nasza rodzina. No, różnie z tym bywa na zachodzie, No coraz właśnie. mniej
Coraz mniej ludzi chce mieć dzieci. A no to myślę, że nie tylko na Zachodzie, bo chyba u nas też ten proces jakby wchodzi, wiesz. Ja myślę, że to jest po prostu związane z jakimś lękiem, strachem, że nie poradzę sobie. Pod każdym względem, ekonomicznym chociażby, tak, ale też i psychologicznym. Czy ja będę dobrą matką? Tak naprawdę rodzicem się stajesz w momencie, kiedy doświadczasz ciąży, rodzisz dziecko. I tak naprawdę nikt nas nie uczy bycia rodzicem. Po prostu nim się stajemy. Jako rodzice popełniamy mnóstwo błędów, no ale też dzięki temu uczymy się. E, Nie ma złych rodziców tak naprawdę. Są po prostu rodzice, którzy nie otrzymali wiele wsparcia od swoich rodziców, którzy może powielają błędy swoich rodziców, tak? Bo nie znają innego wzorca. Tak łatwo nam naprawdę jest wyrokować, to jest zła matka, tak? Bo coś tam się wydarzyło. Ale przestańmy osądzać. Nie znamy historii jej życia, życia jej rodziców. Nic o niej nie wiemy. A osądzanie, no właśnie, czy gdyby to się wydarzyło w naszym tutaj kręgu, to chciałabyś być osądzona? Raczej chyba nie. Tak naprawdę nie wiem, w jakich butach chodzisz, jaka jest twoja historia. I tak samo nikt też nie wie, jaka jest moja historia, czego ja doświadczyłam, prawda? Więc no mówię, bycie rodzicem nie jest łatwą sprawą. No ale też uczymy się. Lepiej, gorzej, no ale staramy się przynajmniej jakoś, tak? Żeby to młode pokolenie wychować. I myślę, że to właśnie jest ten strach przed tym, że sobie nie poradzę, że nie dam rady, że wolę nastawić się na rozwój, wolę nastawić się na to życie Karierę. takie aktywne, tak, karierę, a dzieci, no tak nie po drodze nam. Oczywiście nie oceniam i rozumiem obawy, naprawdę rozumiem obawy i wybory, ale zobacz, gdyby nam ułatwiano też pogodzenie macierzyństwa właśnie samorozwojem, prawda? Że moglibyśmy te dwie ścieżki jakby równolegle, bez konfliktu ze sobą toczyć, to zdecydowanie byłoby nam łatwiej podjąć decyzję. No niestety matkami jesteśmy 24 na dobę i pracownicami też, bo przecież w pracy jesteśmy, myślimy o domu, w domu jesteśmy, myślimy o pracy. No pięknie się mówi, że przychodząc po pracy odwieszasz swoją pracę na wieszak i nie myślisz o niej. No, komu się to udaje, to jest po prostu Einstein, super, gratulacje. Ale mało jest takich osób, które po prostu tak to im się udaje, bo siłą rzeczy albo starasz się nie myśleć, ale ci praca nie da nie myśleć, bo ciągle gdzieś tam cię informują, bombardują, albo po prostu tak bardzo przeżywasz tą swoją pracę, że w domu, będąc w domu, również o niej myślisz, tak? No więc ułatwieniem bycia matką, pracownikiem, czy tam powinno być taką właśnie jakby drogą ku temu, żeby właśnie umieć to godzić. Jest to trudne. Ja dobrze wiem, ile mnie to kosztowało też trudu, wychowywanie i pracowanie, jeszcze studiowanie. Naprawdę, to wcale nie jest łatwe. Da się to zrobić, tylko też no, jakim kosztem, prawda? Więc no, trzeba pomagać. Państwo czy pomaga? Ja tutaj zamykam usta, wyrzucam kluczyk, nie dyskutuję, bo wiele bym mogła, ale to nie jest temat na ten czas. No nie. No absolutnie. No więc właśnie, ja myślę, że będzie ta tendencja tego niżu demograficznego niestety, ale wzrastać. Czy to się zmieni? Szczególnie w takich czasach niepewnych. Zdecydowanie. Kiedy tak naprawdę, no zobacz, co się dzieje. Ekonomicznie jesteśmy rozłożeni na łopatki.
doświadczamy kryzysów finansowych, praktycznie ledwo kręcimy koniec z końcem. Ludzie naprawdę boją się życia, martwią się, co dalej, co mają ze sobą zrobić. Stąd też niestety, ale powtarzam, niestety będą wzrastać próby samobójcze. Bo jeżeli człowiek, który brał kredyt, z myślą, że sobie poradzi, ma pracę, ma rodzinę, prawda, no damy radę utrzymać to wszystko, a w sytuacji, kiedy inflacja jest po prostu niesamowicie wysoka, być może tracę pracę, być może choruję, koniec. Nie widzę wyjścia z sytuacji. Kryzys egzystencjalny. Kryzys, który po prostu powoduje, że nie myślę o niczym innym, jak tylko pójdę na most albo gdzieś tam, prawda? A jeśli nie to przynajmniej depresja Tak, ale dopadnie. depresja, pamiętajmy, że depresja może się skończyć samobójstwem. Nie musi. O ile nie zostanie właśnie ten człowiek zawleczony do tego psychiatry i nie zostanie udzielona mu pomoc, tak? Ale najczęściej kończy się samobójstwem. No więc summa summarum. Więc to życie wcale nam nie ułatwia, więc próby samobójcze, samobójstwa dokonane będą coraz częściej i widać tą tendencję wzrostową, słychać to w mediach, czytamy o różnych sytuacjach. No i właśnie, i teraz w takich niepewnych czasach posiadanie dziecka, kiedy no za naszą granicą toczy się po prostu piekło, wojna. O czym właśnie wspominaliśmy, Viktor Frank, i jest takie przysłowie, pamiętaj, obyś w ciekawych czasach żył, prawda? No właśnie, Zdecydowanie żyjemy w ciekawych czasach. zdecydowanie, ale chyba nie o takie czasy nam chodziło, prawda? Żebyśmy żyli. Więc to, co historia tak naprawdę jest po to, aby czegoś się uczyć. Ale w tym wypadku mam wrażenie, że nie nauczyliśmy się niczego. Że powielamy. No może nie my, prawda? Ale jako ludzie, jako osoby powielamy historię. Doświadczamy właśnie bólu, straty, niepewności. No to jest, ja sobie tego nie wyobrażam, po prostu jakby mi przyszło po prostu spakować się, nie wiem, albo nawet nie spakować się, uciekać, tak jak stoję, bo moje życie jest zagrożone. Nie jestem w stanie sobie po prostu wyobrazić tego, bo tego nie doświadczyłam. Co czują te osoby, jak dla nich to musi być strasznie trudne. No więc i teraz jak tu w takich czasach, prawda, Myśleć. zapraszać dzieci na ten świat pełen niepewności, no ale miejmy trochę optymizmu w sobie i myślmy, że kiedyś to się skończy, że muszą nastać lepsze czasy, bo przecież gdybyśmy tylko pesymistycznie myśleli, no to nie wiem, to tylko sznur i po prostu i dziękuję życiu za życie, tak? Dalej nie chcę. Ale przecież no, życie jest mimo wszystko przepiękne. Chociażby właśnie te nasze mgły, które teraz u nas są. Nie wiem, czy u ciebie są mgły, ale u nas teraz są przepiękne mgły, gdzie po prostu wyglądasz i jest takie piękne mleko. No dla osób, które są niezwykle wrażliwe, czyli doświadczają tego piękna, tej estetyki tego piękna, tak? Kiedy słuchasz cudowną muzykę, którą lubisz, tak? Wsłuchujesz się, albo nawet się nie wsłuchujesz, po prostu leci ta muzyka, uspokajać się, tak? Kiedy, nie wiem, masz ciężki dzień, włączasz sobie jakikolwiek, nie wiem, serial, film, to też jest relaksujące, albo po prostu jesteś z drugim człowiekiem i rozmawiasz, po prostu rozmawiasz. Bycie, komunikowanie się ze sobą, tak? Wiesz, teraz w ogóle ja spotkałam się z takimi sytuacjami dziwnymi, które to było naprawdę jeszcze bardzo dawno temu, kiedy komórki wchodziły na rynek, kiedy miałam taką sytuację, że będąc u pewnej rodziny, druga osoba, czy tam trzecia, nieistotno, nie chcę mówić, była w innym pokoju i
rodzic do tej osoby pisał SMS-a przyjść na kolację. To takie oczy miałam po prostu. Więc a teraz, no właśnie, a to było ileś lat temu, jak mówię, 90. lata. A teraz, no właśnie, komórki wszechobecne. Centrum zawiadamiania, informowania życia. Ale czasami właśnie warto odłożyć, wyłączyć. Wiem, to jest trudne. Naprawdę trudne. Mam też z tym problem. Nie ukrywam, że to nie jest trudne dla mnie, ale czasami wręcz jest to konieczne dla własnego zdrowia psychicznego. Bo przecież tak łatwo się uzależnić, prawda? Od chociażby, nie wiem, marnowania czasu. Bo już nie mówię od ważnych rzeczy, ale czasami zobacz, jak tak przeanalizujesz, ile czasu się zmarnowało na głupie rzeczy, w sensie czytanie, nie wiem, o jakiś tam kto, kogo, co tam, z kim i tak dalej. Szkoda czasu. W tym czasie mogłabyś porozmawiać z drugą osobą. Face to face. Albo wziąć kota, psa na smycz. Iść na spacer, albo nie wiem, wziąć rower, pognać sobie, tak, dotlenić się. Więc czy nawet, wiesz, spotykasz się, jedziesz pewnie, nie wiem, komunikacją miejską, metrem, widzisz, co widzisz? Ludzi w telefonach. Kiedyś jak do Nie jeszcze pociągu... komunikacja. O, dobra. Znaczy ja teraz też coraz mniej, ale na przykład miałam przyjemność jechania pociągiem, gdzie był taki otwarty ten przedział, słuchaj, do Warszawy. No i co widziałam? Każdy miał telefon i w telefonie. Kiedyś, jak się podróżowało komunikacją w pociągu, to język się po prostu nie zamykał. Ciągle się rozmawiało ze sobą, z drugim człowiekiem, który naprzeciwko ciebie siedział, a dokąd jedzie, a co. I po prostu tworzyłeś relacje. Ja wiem, że teraz jest trudniej, bo to nie wiesz, z kim masz do czynienia, bo jest strach, obawa. Ale przecież wtedy te czasy również były pełne niepokoju. Teraz my sami w sobie się zamykamy, tak? Boimy się. Jesteśmy pełni lęku, niepokoju, że ten, który obok nas siedzi, to może być, nie wiem, psychopata. A może to wymówka po prostu, żeby Nie mówić nie, o sobie? żeby nie wyjść z tej strefy komfortu. No tak, wyjście ze strefy komfortu jest strasznie trudne. Ale tak wracając znowu do dawniejszych czasów, co wtedy było strefą komfortu? Właśnie rozmowa. Siedzenie w ciszy było strasznie niekomfortowe. Ludzie rozmawiali ze sobą, jadąc w relacji, nie wiem, Gdańsk-Zakopane. W tym przedziale to po prostu toczyło się życie, inne, drugie, trzecie, czwarte życie. Ludzie nawiązywali relacje. Ty wiesz, ile powstało fajnych, już nie mówię o związkach, takich typowych związkach, ale ile fajnych znajomości, nie wiem, już potem może i przyjaźni, poprzez to, że człowiek z człowiekiem zaczął rozmawiać w relacji Gdynia-Zakopane. Ja pamiętam, jak byłam nastolatką, młodą dziewczyną, do Zakopanego właśnie jeździłam pociągami. Te pociągi były przeładowane. Wiele razy wchodziłam przez okno do pociągu, bo drzwiami się po prostu nie dało, słuchaj, że się siedziało na korytarzu, właściwie siedziało, no nie wiem, leżało się wspartym o kogoś, ktoś wchodził, przechodził, więc trzeba było wstawać, znowu siadać, wstawać, siadać, więc to było, wiesz, no, niesamowicie trudne, ale tam człowiek nawiązywał relacje, a dokąd jedziesz, a skąd jesteś, a co robisz, i to naprawdę, a teraz mamy relacja, ja, telefon i koniec.